Na co zwrócić uwagę, projektując swój ogród? Top 10 wskazówek. Prywatna, zielona enklawa to marzenie wielu posiadaczy mieszkań w centrum miast. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by wybudować dom lub rozważyć zakup atrakcyjnej działki na cele rekreacyjne. Na co zwrócić uwagę, projektując swój ogród? Poznaj top 10 wskazówek, jak projektować ogrody. Przede wszystkim warto wiedzieć, jak projektować ogrody. Powinniśmy wiedzieć, jaki efekt chcemy osiągnąć. Nasz pomysł możemy sobie naszkicować. Pomocne będą również takie serwisy jak Pinterest czy Instagram. Od czego zacząć projektowanie ogrodu? Często pojawia się pytanie, od czego zacząć projektowanie ogrodu. Dobrą praktyką jest rozpoczęcie procesu od zaplanowania poszczególnych stref oraz ścieżek pomiędzy nimi. Warto wcześniej uwzględnić elementy małej architektury, zasadzenia drzew oraz kwiatów. Ile kosztuje projektowanie ogrodu? Nierzadko można spotkać się z pytaniem, ile kosztuje projektowanie ogrodu. Jeżeli nie chcemy podjąć się samodzielnego zaprojektowania ogródka, to możemy zlecić zadanie architektowi krajobrazu. Koszt projektu ogrodu o powierzchni 500 m2 to około 1000 zł. Jakie drzewa do ogrodu? Jeśli w Twojej głowie maluje się już obraz przydomowego ogródka, to pewnie zadajesz sobie pytanie, jakie drzewa do ogrodu warto kupić. W tym miejscu zdecydowanie polecamy małe drzewa owocowe, takie jak jabłonki, wiśnie czy też czereśnie. Jak narysować ogród? Chęć przelania swojego pomysłu na przysłowiowy papier rodzi kolejne zapytanie. Jak narysować ogród? Do samodzielnego naszkicowania projektu nie potrzebujesz umiejętności artystycznych. Wystarczy przecież kartka i ołówek albo prosty edytor graficzny typu Paint. Jak dobrać rośliny do ogrodu? Bardzo często pojawia się pytanie, jak dobrać rośliny do ogrodu. Przy wyborze gatunków warto wziąć pod uwagę warunki klimatyczne oraz rodzaj gleby. Ważne jest również nasłonecznienie, wilgotność powietrza i podłoża. Na tej podstawie możemy szukać interesujących nas roślinek. Czy warto budować ogródki wiszące? Obserwując nowe trendy w ogrodnictwie, można się zastanowić, czy warto budować ogródki wiszące. Odpowiedź jest prosta, zdecydowanie tak. W tym zakresie warto zainteresować się linią produktową Garden by Hornwall marki Blachodach. Dlaczego warto stosować obrzeża trawnikowe? Osoby planujące budowę przydomowego ogrodu często pytają, dlaczego warto stosować obrzeża trawnikowe. Zastosowanie tych komponentów pozwala na łatwe oddzielenie stref, np. odseparowanie terenu porośniętego trawą od fragmentu posypanego kamiennym tłuczniem. Czy regularne nawożenie ogrodu jest niezbędne? Nie każdy, kto marzy o własnym ogródku, ma świadomość, że zielona enklawa wymaga regularnego nawożenia i systematycznej pielęgnacji. Jeżeli nie dysponujemy odpowiednią ilością czasu, to rozważmy zatrudnienie ogrodnika, który od czasu do czasu odwiedzi nasz ogródek. Pamiętaj o zasadzie less is more. Na koniec dodajmy, że less is more, mniej znaczy więcej. Projektując ogrodek, postaw na minimalizm. Nie próbuj upchnąć wszystkich możliwych roślin, krzewów i drzew na niewielkim skrawku ziemi. Planując budowę ogrodu, korzystaj z naszych wskazówek i pamiętaj o praktycznej linii produktowej Garden by Hornwall marki Blachodach. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli Ci się podobało, to zostaw nam suba. Zapraszam na naszą stronę hornwall.eu, gdzie będziesz mógł poznać pełną ofertę naszej firmy i do zobaczenia w następnym odcinku.